Witam na kanale Master Krzych. Dziś tematem odcinka będzie ten oto pacjent. Tak, będę zakładał downpipe'a. Katalizator będzie wyciągany. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Czy się sondy dadzą odkręcić. Niby kupiłem klucz, ale zobaczymy. No i czy śruby od wydechu w ogóle się odkręcą. Pewnie nie, czy będzie ciąć na pewno. Na pewno będę te łączenie rur tam później przy środkowym tłumniku muszę wymienić, bo tam już mi zdechło, pierdzi trochę. Także wyciągnę całą rurę od łączenia aż do turbiny razem z katalizatorem, żeby po prostu było łatwiej to wyciągnąć. No co, na początek musimy wywalić sobie dolocik, całą puchę powietrza, żeby po prostu zrobić sobie miejsce do śrub, do tą osłonę. Tu przy turbince są raz, dwa i trzecia śruba od spodu. Trzecią może zaatakuję od spodu, bo raczej tędy się nie dostanę. Trzeba będzie odkręcić sondę. Mam nadzieję, że puści. Tam jest druga sonda. No właśnie. Dobra, ja już co nieco porozbierałem. Wyciągnąłem sobie całą puszkę filtra. Tu musimy porozszczepiać wszystkie te wężyki odpowietrzenia zbiornika, rurę wyprowadzającą powietrze, tu ściągnąć tą osłonę termiczną. Gdzie ona jest? O, ta jest tu, nie? Wyciągnąć sobie tą górną część, ta puszka, wyciągnąć filtr, ta puszka filtra, ta dolna część. Wystarczy, że tu u góry, tutaj u góry wyciągniemy najpierw ten taki jakby kołek. To jest coś takiego. Jego najpierw wyciągamy i później bierzemy sobie, tu wyciągamy, bo to jest na takiej gumie, a na dole to się trzyma na takich kołkach po prostu. Takie kołeczki są wsadzone w te dwie dziury i najpierw bierzemy sobie tu, odchylamy i później wyszarpujemy tą puszkę do góry. Dobra, co do sondy, u mnie o dziwo się fajnie lekko wykręciła, znaczy no lekko, no wiadomo, trzeba było użyć siły, ale no nie była zapieczona nie wiadomo jak mocno, także cieszę się. Do wykręcenia tej sondy użyłem takiego oto specjalnego klucza. On jest tu tak nacięty, aby nam wszedł kabel, żebyśmy nie zniszczyli tego kabla. Nasadzamy to, tu jest bodajże nie 26 albo 27 nasadka. Nasadzamy i odkręcamy. Tu jest 22. Taki klucz, nie wiem, kupiłem w Castoramie wczoraj 24 czy 28 zł. Są dwa rodzaje. Jeden jest taki krótki, jakby z boku siała na gwiazdkę. A ja kupiłem taki dłuższy, nie? Natomiast z tamtą sondą, z tą drugą, poradziłem sobie, gdzie ona jest? Tą drugą sondą, co tam jest, poradziłem sobie w inny sposób, bo też tym kluczem bym to odkręcił, tylko ciężko by mi było tam jakąś nasadką dojść po prostu, więc wziąłem zwykły płaski klucz 22, obcięłem go, żeby był krótki. Wziąłem tu sobie, zrobiłem na zasadzie dźwigni, zaparłem po prostu, sadziłem tutaj klucz i tu z boku zaparłem się przecinakiem i po prostu odpychając go popuściła już się sonda i później już fajnie lekko odkręciłem właśnie tym krótkim kluczem. Dobra, teraz się biorę za odkręcanie śrub od turbiny. Te dwie, ta i ta już mi puściła, gorzej z tamtą dolną będzie, bo tam jest gorsze dojście, ale może to z dołu zrobię nasadką. I co, idę rozłączyć tą rurę właśnie tam przy środkowym tłumniku, bo to i tak muszę wymienić, wyciągnę sobie wtedy całość, katalizator razem z tamtą rurą aż do końca, po prostu żeby nie bawić się w odkręcanie
tamtych śrub, bo one są tak skorodowane, że pewnie i tak nie puszczą, także trzeba będzie je ciąć, no ale to na samochodzie jest oczywiście niemożliwe, także wyciągnę sobie całość i wtedy już na zewnątrz elegancko będę się z tym bawił. No okej, po dłuższych męczarniach wyciągnąłem całe dziadostwo. Katalizator razem z całą rurą, rozpięłem tam z tyłu. Tu jeszcze musimy odkręcić wieszak od skrzyni, co jest na takiej sprężynie. Tam jest bodajże klucz 13, z tego co pamiętam, chyba tak. No i tutaj od turbiny, tą dolną śrubę to tylko z dołu idzie wykręcić. Długie przedłużki, grzechotka, no i lecimy. Tam na łączeniu elastycznym oczywiście śruby nie chciały puścić, zardzewiało jak cholera. Jedna się odkręciła, druga się urwała, standard. No to jest całe moje piękne dziadostwo. Kacik o dziwo jest bardzo czysty, wygląda w środku jak nowy. Niestety te śruby no nie puszczą za cholerę. Zlałem je, podgrzewałem, już kurde nie ma szans. Biorę flexa, wycinam je w pizdu, nie będę się bawił z tym. Mogłem sobie zamówić od razu tą rurę, żeby mi z kwasiaka ktoś wyspawał razem ze złączem elastycznym i wtedy już bym miał na gotowo całość, no ale co, no już teraz dupa. Muszę założyć to co mam, czyli rozwalam to, rozcinam te śruby, składam z downpipe'em. No dobra, mój downpipe jest kręcony, nowa uszczeleczka, nowe śruby. Nie patrzcie na to, że są takie, wiem, powinny być inne, ale to ma wytrzymać rok, bo za rok i tak będzie ta cała rura nowa z kwasiaka, z nowym mocowaniem, z nową plecionką. Pewnie sobą nie słychać, że jakiś chuj jebany jeździ, kurwa, tam kosi, jak zwykle przeszkadza, no ale co mam zrobić? Nie ma ciszy i spokoju. Dzień napierdzielają, jeżdżą, w nocy piesu jada, standard. Dobra, to skręcone, nowe uszczeleczki, śruby, wrzucamy na auto. No dobra, robota skończona. Downpipe'ik sobie siedzi. Sondy podłączone, o dziwo na razie błędu nie wywala żadnego, także fajnie. Osłony nie ma, żeby się cewki nie grzały, jakby ktoś pytał. Ogólnie już jestem po jeździe, no jest dla mnie spora różnica. Auto dużo lepiej się zbiera, wkręca się fajnie na obroty. No ogólnie jestem bardzo zadowolony. Zaraz Wam pokażę jeszcze jak to brzmi z tyłu, bo powiem Wam, zaczął fajnie burczeć. Podoba mi się. W środku jest cicho. Może delikatnie na wysokich obrotach, jak już go przeciągam 4-5 tysięcy, to jest troszeczkę głośniej, ale tak to moim zdaniem jest tak samo. Także spokojnie można jeździć. Nie jest to uciążliwe. No dobra, ja Wam nagram jeszcze z tyłu, jak to brzmi. Także słuchajcie.